Zacznę od tego, no właśnie stres. Dużo się mówi, dużo się czyta na temat stresu. Ze stresem przychodzimy na ten świat. Pierwszy nasz krzyk po urodzeniu to już jest dla nas stres na tym świecie. Ze stresem odchodzimy z tego świata umierając. A co pomiędzy? Pomiędzy mamy życie, pracę, relacje, to co się dzieje na świecie, to co się dzieje wewnątrz nas, to co się dzieje z naszym organizmem, czyli wszystko. Chciałabym, żeby każdy z was odniósł się teraz do siebie, do swoich doświadczeń, powiedzmy z ostatniego tygodnia, miesiąca, sytuacji stresowych. Tak wyświetlcie sobie kilka sytuacji stresowych i czy sobie z nimi poradziliście, w jaki sposób. Tak chwilę, zastanówcie się. To mogły być sytuacje stresowe związane z waszymi bliskimi, niekoniecznie z wami, ale też pamiętajcie, że reagujemy stresem na to, czego doświadczamy w kontakcie z drugim człowiekiem bądź sytuacją. Powiem teraz troszkę na temat różnych teorii stresu. Jest ich kilka. Teoria relacyjna, która mówi o relacji ze stresem. Teoria stresu odnośnie do homeostazy, czyli że kiedy nas ten stres wybija z homeostazy. Teoria kryzysowa, mówiąca o zasobach i o tym, kiedy się stresujemy, w momencie, kiedy tracimy zasoby. Wszystkie drogi prowadzą do jednego, do tego, kiedy coś jest dla nas stresujące. No bo spójrzcie, jedni reagują w danej sytuacji spokojem, opanowaniem albo lekkim stresem. Okej, dam radę. Inni denerwują się, trzęsą się, mdleją, uciekają, są zamrożeni albo są agresywni. Często myślę, że każdy, kto jest kierowcą, doświadcza sytuacji stresowych na drodze. Kiedy ktoś nam zajeżdża drogę, kiedy ktoś w nas wjeżdża, bądź kiedy gdzieś jedziemy i widzimy, że na drodze był wypadek. Przykładowo, ja jadąc wczoraj tutaj do Katowic, widziałam 3 zdarzenia, gdzie były wypadki samochodowe. Mam nadzieję, że wszyscy wyszli cało. Niestety nie zawsze tak jest. Co się w nas dzieje wtedy? Co się w ogóle dzieje w sytuacji stresu? Zatem odniosę się do tego, że po pierwsze nasze serce zaczyna szybciej bić. Dlaczego? Bo mamy autonomiczny układ nerwowy, który jest, powiedzmy, podzielmy go na 2. Układ współczulny i przywspółczulny. Jeden odpowiada za pobudzanie, a drugi odpowiada za hamowanie. Zatem w stresie w naszym organizmie pewne rzeczy są pobudzane, jak bicie serca, które ma odpowiadać za naszą gotowość do działania, rozszerzenie źrenic przykładowo, wyrzut hormonów z nadnerczych, to jest epinefryna i noradrenalina, kortyzol, który teraz jest bardzo głośno wszędzie o kortyzolu. Kortyzol, mówi się hormon stresu, trzeba uważać na kortyzol. Tak, aczkolwiek kortyzol też działa przy hamowaniu stresu, o czym się już nie mówi niestety. Więc te wszystkie rzeczy, które powodują, że jesteśmy spoceni, chce nam się do toalety, niektórym się chce wymiotować, innym drżą ręce, to jest pierwotne nasze przygotowanie do walki, ucieczki bądź zamrożenia. Dlaczego tak różnie reagujemy w danych sytuacjach? Znowu, odnosząc się do waszych doświadczeń, w niektórych sytuacjach jesteśmy w szoku i nas zamraża. W innych sytuacjach od razu działamy. Mało tego, ten stres potrafi działać na nas motywująco. Wręcz czujemy taką ekscytację. Dzieje się tak wtedy, kiedy mamy wyrzut dopaminy i serotoniny. Wtedy ten stres jest motywujący. Kolejna nasza reakcja to jest unikanie. Unikanie w stresie, czyli uciekanie. No, w prehistorii było wiadomo, że kiedy jaskiniowiec wybierał się na polowanie,
to musiał być gotowy na zamrożenie, żeby nie został zjedzony, ucieczkę, kiedy trzeba, bądź walkę z tym zwierzem. W obecnych czasach stresu mamy potąd i jeszcze więcej. Informacje, które dostajemy, czyli elektronika, technika, wiadomości, wszystko. Mamy relacje, mamy rodzinę, mamy dzieci, mamy problemy związkowe. Każdy gdzieś tam przez jakieś przechodził. Mamy sytuację, gdzie ktoś jest z bliskich chory, ktoś umiera. Mamy kredyty, ale też mamy cyberataki. I co wtedy? O tym też sobie powiemy. Zatem w tych wszystkich rzeczach możemy sobie dobrze radzić, jeżeli mamy narzędzia do tego, ale co się dzieje, jeżeli jesteśmy przytłoczeni? Oto niestety jest bardzo łatwo, ponieważ spójrzcie i zwróćcie uwagę na siebie, ale też na swoje otoczenie. Czy macie w swoim otoczeniu osoby, które już nie dają rady? Co się wtedy dzieje? Jeżeli jesteśmy przytłoczeni stresem, chorujemy. Mówi się o chorobach cywilizacyjnych. Ja bym powiedziała choroby psychosomatyczne. Dlaczego? Bo przewlekły stres powoduje, że zmienia się nasz mózg, zmienia się nasze serce, zmienia się nasza odporność, zmienia się nasz nastrój. My się zmieniamy. A jeżeli my się zmieniamy, to też zmienia się nasze otoczenie. Jedni przy nas wytrwają i będą, inni będą mieli nas dosyć i odejdą. To, z czym pracuję i na co dzień, ale też przez kilka lat pracowałam ze służbami różnymi mundurowymi, pracowałam też ze stresem u nich w różnych sytuacjach. Tak naprawdę wszędzie jest to samo. Ktoś by powiedział, nie, ja mam większy poziom stresu, ty masz mniejszy. Nieprawda. Każdy z nas ma taki poziom, jaki ma. Pytanie, czy to wytrzymamy. A co, jeżeli nie wytrzymujemy? Co się wtedy dzieje? Odniosę się najpierw do psychosomatyki, o której wspomniałam. Mózg zaczyna gorzej pracować. Badania rezonansu magnetycznego u osób zestresowanych pokazały punkty stresowe, które są aktywne w mózgu. To były badania akurat przy okazji badań nad medytacją. Pierwsze badanie było badanie porównawcze. W takich badaniach jest zawsze grupa badawcza i grupa kontrolna. Obydwie grupy miały zrobiony rezonans mózgu i obydwie grupy były w podobnym wieku. Punkty stresowe w mózgu były widoczne u jednej i u drugiej grupy. Po 3 miesiącach medytacji u grupy badawczej, która była nauczona medytacji, okazało się, że punkty stresowe w mózgu zminimalizowały się o 80%. Osobiście jestem fanką relaksacji, medytacji, chociaż ludzie mówią, nie mam czasu, pani Magdo, no to się pytam, czy myją zęby na co dzień. Mówią, że myją, ale to co innego. Okej, jeżeli nie będziemy dbali o nasz mózg, to niestety nie posłuży nam tak, jakbyśmy tego chcieli. Zatem mózg inaczej pracuje. Co się dzieje z sercem? Serce się osłabia, ponieważ dostaje za dużo hormonów. Za dużo dostaje epinefryny. Nie jeden z was, pewnie nie jedna z was oglądała seriale medyczne, gdzie było, jeżeli mamy zawał, to podaje się epinefrynę, żeby serce było pobudzone. Jak mamy dużo stresu, to ta epinefryna osłabia faktycznie nasze serce. Ale idźmy dalej. Serce to nie wszystko. Układ odpornościowy. Te choroby cywilizacyjne, o których się mówi, i choroby autoimmunologiczne, to są choroby związane z naszym układem odpornościowym. Środowisko jest stresujące. Pożywienie, które spożywamy, nie jest już tak wartościowe jak kiedyś. O tym się mówi wszemi wobec. Jednakże, kiedy jesteśmy zestresowani, to mamy ochotę jeść. Dlaczego? Mamy ochotę jeść. Oczywiście nie wszyscy, niektórzy nie jedzą wtedy, ale większość osób je. Dlaczego? Ponieważ jedzenie pobudza nam dopaminę i czujemy się lepiej. To taki nasz narkotyk. Co się dzieje w stresie przewlekłym, a mianowicie to, że mamy problemy z insuliną, jesteśmy narażeni na cukrzycę typu 2. Jeżeli już ktoś ma tą cukrzycę, to wie, że trzeba brać leki i że mogą być dalsze powikłania.
Układ odpornościowy, choroby te cywilizacyjne, czyli mamy Hashimoto, które w ostatnich czasach bardzo zaczęło dotyczyć też również mężczyzn. Mamy wszelkie choroby też astmatyczne, które mogą być ze stresu, czyli problemy z oddychaniem. Do tego wszystkiego na przykład bielactwo, problemy ze skórą, wszelkie inne alergie. Nasz układ odpornościowy nie wyrabia. Ale to nie tylko są choroby autoimmunologiczne, to jest narażenie na wirusy, narażenie na bakterie. Kolejne badanie, które o tym mówi, zrobiono badanie w pokojach hotelowych. Wielu z nas jest teraz w pokojach hotelowych podczas tej konferencji. Zbadano komórki odpowiadające za walkę z guzami i z wirusami u grupy badawczej i grupy kontrolnej. Grupą badawczą zestresowano w tych pokojach hotelowych. Znowu pobrano im krew i zbadano, że jest mniejsza ilość komórek do walki z guzami i z wirusami. Zatem, co się z nami dzieje dalej? Ja cały czas i medycyna, i psychologia, i psychiatria zastanawiają się, jak przeciwdziałać na przykład nowotworom. Jeżeli ludzie mają nowotwory, a są zestresowani, to ich leczenie jest słabsze. Gorzej reagują na leki. Ale to my wszyscy reagujemy gorzej na leki, jeżeli jesteśmy zestresowani. Okej, stres to emocje. Jakie? Lęk, złość, strach, frustracja, smutek, rozpacz nieraz, jak sobie już nie radzimy, powikłania, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. W obecnych czasach ja prowadzę akurat gabinet, prywatną praktykę z zespołem terapeutów. W obecnych czasach dostać się do terapeuty, do psychologa graniczy z cudem to. Dlaczego? Bo ludzie sobie nie radzą z życiem, nie radzą sobie z pracą, nie radzą sobie z relacjami, nie radzą sobie z wojną, z pandemią, ze wszystkim. I przychodzą, jak sobie z tym poradzić? Jest na to sposób, nawet ich wiele jest. Pytanie, czy damy radę wytrzymać na tej drodze? No dobrze, ale wracając jeszcze do początku, mamy 3 sposoby reagowania na stres. Walka, ucieczka albo zamrożenie. Dlaczego różnie reagujemy na to? Otóż sięgnijmy do naszego dzieciństwa. Do tego, czy byliśmy nauczeni radzić sobie ze stresem, czy mieliśmy takie doświadczenia, że mieliśmy tego stresu za dużo, czyli czy byliśmy z domów dysfunkcyjnych przykładowo, problematycznych. Jeżeli tak, to byliśmy w ogromnym stresie cały czas. I nasza odporność z jednej strony by powiedziała, jestem twardy, twarda, muszę dać radę. To są takie osoby, które mówią, ja wezmę na siebie wszystko. No niestety nie. To w końcu też pęknie. Są osoby, które były chowane pod kloszem albo były rozpieszczane. To są osoby, które w ogóle nie potrafią sobie radzić ze stresem. I przy najmniejszym stresie wykładają się, kolokwialnie mówiąc. Inaczej dekompensują się. Płaczą, nie potrafią, są przytłoczone totalnie, nie potrafią podjąć bardzo prostych decyzji, potrzebują pomocy, bądź się zamrażają, nie mają mechanizmy obronne takie, jednym z nich jest nieodczuwanie niczego, czyli mamy do czynienia z taką dysocjacją i nie potrafią nic zrobić. Jak sobie z tym radzą, jak w ogóle ludzie sobie radzą z tym, że nie potrafią sobie poradzić ze stresem, jedzenie to jest jedna rzecz, a druga to są używki. Społecznie mamy przyzwolenie. No mamy. Papierosy, alkohol. Nie mamy przyzwolenia na narkotyki. Są kraje, które mają na to przyzwolenie. I tylko jeżeli alkohol, tu odniosę się do alkoholu, jest naszym rozładowaczem, to idziemy oczywiście w uzależnienie. Potrzebujemy co rusz coraz większych dawek, coraz częściej, aż w końcu jest ciężko z tego wyjść. Co się dzieje dalej, kiedy ludzie są przytłoczeni i nie mają zasobów? Co jest z tymi zasobami? Zasobem jest to, czy mamy wsparcie wśród bliskich. Czy możemy z nimi o tym porozmawiać? Czy możemy pójść do terapeuty?
Czy mamy wiedzę, bądź mamy narzędzia do tego, żeby sobie poradzić z sytuacją? Ze stresem jest tak, że dużo zależy od tego, czy możemy go w jakiś sposób skontrolować daną sytuację, czy nie. Spójrzcie Państwo, jest wiele sytuacji w naszym życiu, gdzie nie jesteśmy w stanie w danym momencie skontrolować, a i tak musimy coś zrobić. Odniosę się do sytuacji zawodowej z Państwa branży, a mianowicie mamy cyberatak. W danym momencie osoby, które są w firmie, która jest atakowana, mają wyrzut wszystkich hormonów, bo muszą być zmobilizowane i muszą przeciwdziałać temu. Wcześniej, jak słuchałam, mówiono, w zależności ile godzin, tak, pracuje się nad tym, jak działa zespół, czy jest zaopiekowany. I dużo zależy od tego, kto zarządza tymi zespołami. Czy te osoby, które zarządzają, potrafią rozpoznać znamiona przeciążenia u danej osoby, która pracuje. Jeżeli potrafią rozpoznać, super. Jeżeli nie potrafią, ta osoba zacznie popełniać błędy, co jest bardzo kosztowne dla firm, dla wszystkich. Zdrowotnie dla danej osoby. Potem jest większy stres, że nie dała rady, że nie udźwignęła. Boi się tego, że będzie miała problemy w pracy, ale jest kosztowne dla firmy, no bo ktoś zaczyna popełniać błędy. W stresie popełniamy błędy, w stresie takim, którym nie potrafimy zarządzić. Nie w stresie mobilizującym, którym super, dam radę, mam wyzwanie, zadanie, ale nie jestem przeciążony innymi rzeczami. Natomiast w stresie, jeżeli jesteśmy, dowiadujemy się o jakiejś przykrej rzeczy, załóżmy, to nie wiem, czy byliście Państwo w takiej sytuacji, jeżeli jechaliście samochodem, w pewnym momencie nie pamiętacie drogi. Robicie coś i nie wiecie, w którym momencie jesteście, bo jest przeciążenie systemu. Wtedy są często wypadki, wtedy są błędy, wtedy się gubimy. Co zrobić, aby tak nie było? Potrzebujemy wglądu w siebie. Wglądu w to, co się z nami dzieje, co dzieje się w naszej głowie. Jak podchodzimy do danej sytuacji? Czy ona nas przerasta? Jeżeli tak, rozpiszmy ją, co nas w niej przerasta. Dlaczego rozpiszmy? Bo jak to się mówi, papier przyjmie wszystko. A jak rozpiszemy, to możemy zobaczyć, czy jest coś jeszcze dalej. Przykładowo, na co dzień pracuję z osobami, które przychodzą, są wypalone zawodowo, do tego stopnia, że już mają depresję bądź myśli samobójcze. Niestety bardzo wiele osób w dzisiejszych czasach ma myśli samobójcze. Jeżeli się z kimś tym podzielą, to super, to dobrze, że o tym mówią. Ludzi to przeraża, że ktoś coś takiego powiedział. Ja myślę, że znacie masę takich osób, przynajmniej kilka, ale nie wiecie o tym. Co wtedy, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że nie widzi sensu życia, albo że już życie jest takie, że po prostu nie daje rady? Wtedy wystarczy wysłuchać. Nie doradzajmy od razu. Dlaczego? Odniosę się tutaj do tego takich stereotypowych, jeżeli jak kobieta opowiada swojemu mężczyźnie o jakichś problemach, a mężczyzna mówi, ja mam dla ciebie radę. Ona, ja nie chcę jej. On mówi, ale ja ci dam. Musisz zrobić to i to. Ona mówi, znowu mnie nie słuchasz. No przecież słucham cię, przecież daję ci radę. No nie o to mi chodziło. Jak człowiek przychodzi do psychologa, to często jest to jedyna osoba, która go wysłucha. Nie oceni, nie da mu od razu tipów, zrób tak i tak, będziesz szczęśliwy. Nie ma czegoś takiego. To jest proces, wszystko jest procesem. Zatem patrzcie, słuchajcie, ale słuchajcie siebie. Zastanówcie się Państwo nad tym, co się dzieje w was. Z czym macie trudności i w jakich sytuacjach macie te trudności? Czy macie sposoby do poradzenia sobie z tym? Bądź kto może w tym pomóc? Wiele osób nie lubi sięgać po pomoc. To takie moje znowu doświadczenie z mundurowymi. Kiedy z nimi pracowałam, kobieta to po pierwsze, po drugie psycholog, no przecież nie będą z nią gadać, ale muszą. Pracowałam w zespole, gdzie pracowaliśmy właśnie ze stresem, ja byłam jednym z instruktorów. Natomiast
ja im nie mówiłam, jak mają żyć. Robiłam swoją pracę, oni robili swoją. Po jakimś czasie zaczęli mówić, tak normalnie. Zaczęli mówić o tym, co im leży na sercu i co się dzieje w ich głowach, ale i w ich domach i rodzinach. To jest połowa sukcesu. Ja nie jestem od tego, żeby oceniać. Ludzie myślą, że psycholog, terapeuta jest od tego, żeby oceniać. Nie, jest od tego, żeby diagnozować, nie oceniać. Jak się zdiagnozuje, to wtedy można pomóc, poprowadzić jakąś drogą. No więc jak to jest z diagnozą stresu? Musimy spojrzeć na to, ile stresorów mamy w życiu. 70 lat temu została utworzona taka lista 100 stresorów. Ona nie jest już teraz tak mocno aktualna, ponieważ doszedł nam COVID i wojny i częściej są rozwody niż wtedy. Na tej liście stresorów oczywiście na punkcie pierwszym była śmierć. Śmierć bliskiej osoby. Kilka punktów dalej była emerytura. Zdrada, rozwód były dalej, bo były mniej powszechne. Natomiast po co była ta lista? Ta lista była po to, żeby ludzie zobaczyli, policzyli sobie, ile mają punktów z tej listy i czy są w zagrożeniu przewlekłego stresu. No dobrze, no okej, załóżmy, no ktoś jest i co wtedy? No właśnie, zatem jak sobie radzić z tym stresem? Psychologia, nauka, biologia mówi, że mamy 3 najlepsze drogi do poradzenia sobie ze stresem. Ja zacznę od pierwszej, od głowy. Otóż stres wywołują nasze myśli i podejście do sytuacji. Dlaczego? Ponieważ jest coś takiego jak zniekształcenia poznawcze. Czym są zniekształcenia poznawcze? Ile z Państwa czyta w myślach? Ja nie mówię o sobie, bo psycholog nie czyta w myślach, chociaż wiele osób tak uważa. Wiem, co ktoś powie, pewnie tak popatrzyła, to na pewno o tym myśli. Ja już wiem, co chcesz powiedzieć. Otóż nie czytamy w myślach, ale interpretujemy różne sytuacje w naszej głowie, dorabiamy sobie historię. Kolejne zniekształcenie to jest katastrofizowanie, czyli mamy jakąś sytuację stresową i widzimy, nie mówię tutaj o poddawaniu analizie rzetelnej i takiej rzeczywistej, czyli takie what ify, co jeśli, tylko mówię o tym, jeżeli idziemy już w kierunku katastrofizowania i widzimy tylko i wyłącznie w czarnych barwach. Kolejne, emocjonalne rozumowanie. Cóż to jest takiego? Czuję, że tak jest, czuję, że tak będzie, to na pewno jest prawda. No, nic bardziej mylnego. Nie mamy szklanej kuli. Jednym z kolejnych jeszcze takich znaczących tutaj rzeczy to jest myślenie wszystko albo nic. Czyli patrzenie na coś w totalnych skrajnościach. No nie. Musimy znowu spojrzeć, jaka jest rzeczywistość, czyli rozpisując sobie różne rzeczy, patrzymy, jakie są dowody za i dowody przeciw. Wtedy możemy znaleźć jakąkolwiek alternatywę. Odnosząc to do życia i do relacji prywatnych, kiedy pracuję z człowiekiem na co dzień, wiele osób przychodzi, ja czuję, że on mnie zdradza, albo ona mnie zdradza. Ja mówię, jakie są dowody? No nie ma żadnych. Aha, ale to na pewno jest. Więc skoro ona mnie zdradza, to ja już albo się odegram, albo już zrobię coś innego. Ja mówię, świetnie, gdzie są dowody? Och, bo pani tak zawsze o tych dowodach. No tak, bo te dowody są nam potrzebne do tego, żebyśmy żyli tu i teraz w rzeczywistości. Tak samo w pracy. Przełóżcie to sobie na pracę. Jedną z bardzo stresujących sytuacji są konflikty w grupach między przełożonym podwładnym, między współpracownikami. Zarządzanie konfliktem, zarządzanie grupą i minimalizowanie stresu. Jak do tego dojść? Spójrzmy na to, kto jest jakim człowiekiem i w jaki sposób możemy do danej osoby dotrzeć, jakim językiem, jak rozmawiać. I czy ktoś potrafi słuchać. Tak, to jest kluczowe. Słuchanie. Czyli wtedy nie mówimy, ale nie tyle, co nie mówimy, ile słuchamy aktywnie. Skupiamy się na tej osobie, a nie, bo my już wiemy, co chcemy powiedzieć. Jeżeli my już wiemy, co chcemy powiedzieć, to znaczy, że nie słuchamy wtedy. Stres w pracy
można zminimalizować. Tutaj odwołam się do osób, które zarządzają zespołami. Zwróćcie uwagę albo zróbcie, nie wiem, warsztaty jakieś zarządzania ze stresem swoim ludziom. To naprawdę wiele nie trzeba, tylko im trzeba dać narzędzia. Po pierwsze, ludzie się czasem boją swoich przełożonych, boją się powiedzieć, bo mają swoje zniekształcenia w głowie, bo boją się, że stracą pracę, bo są na smyczy kredytu na przykład. Albo mają takie doświadczenia swoje osobowościowe i wewnętrzne, że nie potrafią za bardzo rozmawiać. Wiele nie trzeba tak naprawdę, a można bardzo usprawnić pracę. W tej pracy spędzamy bardzo dużo czasu, więc myślę sobie, że jest łatwiej i milej, jak się potrafimy porozumieć. Okej, co dalej zrobić? Jeżeli opanujemy głowę i myślenie, to jak sobie radzić z tym stresem? Ruch. Ale nie każdy ruch i nie dla każdego. Dlaczego? Ponieważ ruch też może być stresem. No jak to? Przecież crossfit, nie wiem, sporty ekstremalne to jest takie super. No tak, ale hormony to wszystko wzbudza i tak naprawdę to zmęczenie, które mamy po tym ruchu jest zmęczeniem fizycznym, natomiast nasz organizm i nie każdy znowu odbiera to jako stres. Zatem znowu ruch powinniśmy dostosować do siebie. Ja osobiście jestem bardzo dużą fanką ruchu, ruszania się, tylko dostosowanego do danej osoby. Badania mówią, że u osób, które zażywają leki psychotropowe, to są te leki na depresję, na lęki na przykład, osoby, które się ruszają, mogą zażywać mniej bądź wychodzić z tych leków, w zależności też na jakim etapie są, ale też kolejna rzecz oprócz ruchu to jest medytacja i relaksacja. Na słowo medytacja wiele osób robi krok w tył, bo to takie dziwne. Może i dziwne, dla niektórych trudne, jednakże są bardzo proste medytacje, czyli medytacja bądź relaksacja oddechem. I tutaj chciałabym wam coś zaproponować. Najpierw wyjaśnię, ale chciałabym zaproponować wam krótkie oddychanie kilkuminutowe. Dlaczego? Najpierw zastanówcie się i zobaczcie, jak oddychacie. Dotknijcie klatki piersiowej i brzucha i weźcie głęboki wdech nosem i wydech i zobaczcie, co się porusza. Czy klatka piersiowa, czy brzuch. Kilka oddechów weźcie sobie. Wdech nosem, wydech nosem i czy mamy klatka piersiowa się porusza, czy brzuch. No właśnie, a to teraz co bardziej? Co się bardziej? No właśnie nie. Okej, odniosę się do tego. Jak pamiętacie, część z was ma pewnie dzieci albo widziała małe dzieci, takie bejbiczki po urodzeniu. Te małe dzieciaczki oddychają brzuchem. To jest nasz prawidłowy oddech. Oddech brzuchem. Bardzo dobrze, jesteś na dobrej drodze. Oddychamy brzuchem też w nocy, jak śpimy. Natomiast bardzo wiele z nas oddycha klatką piersiową. To jest płytki oddech. To jest oddech, który nas niewystarczająco dotlenia, czyli nie dotlenia nam wystarczająco głowy i całego organizmu. Ale w ten sposób też nie wydychamy wystarczającej ilości dwutlenku węgla, a jeżeli mamy nieprawidłowy oddech i on jest przez długi czas, to znowu mamy stres w organizmie. Stres goni stres. Okej, natomiast to można skorygować to dość prosto. Po całej konferencji pójdzie też lista mailingowa, gdzie wyślę z mojej strony przez Cybertek kilka takich aplikacji, książek, ale też taki mały skrypcik, co byście mieli na później. Natomiast tak, mam propozycję. Zamknijcie oczy. Oddajcie na chwilę kontrolę. Psycholog powiedział. I zamknijcie oczy na chwilę. Chciałabym, abyście usiedli sobie bardzo wygodnie, oparli się. Można przyciemnić. Zacznijcie oddychać nosem. Na razie tak spokojnie. Wdech nosem i wydech nosem.
Połóżcie może ręce na brzuchu albo jedną rękę, po to, aby zobaczyć, czy ten brzuch jest aktywny w tym oddychaniu. Jeżeli nie jest, to nie przejmujcie się, nic na siłę. Popraktykujecie troszkę, będzie ok. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że biorąc oddech, policzcie do 3, a biorąc wydech nosem, policzcie sobie do 4. Czyli mamy 1, 2, 3 i wydech. 1, 2, 3, 4. I w takim rytmie poddychajcie teraz sobie. Idziemy troszkę dalej. Biorąc wdech, policzycie do 1, 2, 3. Na 1, 2 zatrzymacie oddech i na 1, 2, 3, 4 zrobicie wydech nosem. Ok. Teraz możecie spokojnie otworzyć oczy. Czuliście się, jak teraz się czujecie po tym krótkim oddychaniu. Bardzo krótkie. Proszę? Nie szkodzi. Z lekami i oddechem można naprawdę daleko zajść. To jest taka bardzo krótka technika. Natomiast jeżeli będziecie ją stosować 2 razy dziennie, raz dziennie, zaczynając od 5 minut, po sytuacjach stresowych albo w momencie, kiedy czujecie stres, to będziecie bardziej odporni na ten stres. Praca z oddechem, praca z relaksacją ma za zadanie regenerację układu przywspółczulnego. Układ przywspółczulny to jest układ hamowania stresu. Układ współczulny jest układem, który pobudza nas w momencie, kiedy odczuwamy stres. Układ przywspółczulny jest odpowiedzialny za hamowanie. Natomiast jeżeli mamy przewlekły stres, to układ przywspółczulny nie działa prawidłowo. Stąd są choroby psychosomatyczne, stąd jest nasza irytacja, złość, agresja itd. Nie radzimy sobie ze stresem, ponieważ ten układ przywspółczulny nie działa dobrze. Regeneracja układu przywspółczulnego, owszem, może zaistnieć dzięki lekom, bo po to są właśnie leki psychotropowe. Do mnie często pacjenci trafiają od psychiatrów, którzy są już na lekach. I w porządku, leki często są bardzo potrzebne. Chociażby po to, żeby wejść z kimś w terapię. Potem się z tych leków, jeżeli można, pod opieką lekarza wtedy się schodzi, ale człowiek musi mieć narzędzia do tego, żeby móc z tym pracować, żeby wiedzieć, co ma robić. Bo sam lek nie załatwi sprawy. Mówię tu o sytuacjach, powiedzmy, depresyjnych, lękowych, tak? Są osoby, które muszą być na lekach całe życie, które są chore psychicznie, ale one też funkcjonują często, tak? To są osoby, które mają chorobę dwubiegunową, schizofrenię. One mogą pracować, są pod opieką często terapeutów, lekarzy, ale leki są potrzebne, ponieważ ich układ nerwowy i mózg zupełnie inaczej działa. Co do właśnie oddechu i regeneracji układu przywspółczulnego, bardzo ważne jest to, aby była znowu praktyka codzienna, kilka minut. Nie wierzę, że człowiek nie ma tych kilku minut. Skoro mamy czas na scrollowanie, sama się też na tym łapałam, to mamy czas na oddech. Skoro mamy czas na mycie zębów, to mamy czas na oddech świadomy. Tu chodzi o oddech świadomy. Jedne z badań właśnie nad medytacją jest coś takiego. Proszę? Oczy zamknięte. Nie.
Bo nie można. Znaczy możesz oddychać prawidłowo, może być ci trochę trudno, natomiast dlaczego mamy oczy mieć zamknięte? Zaraz powiem o wizualizacji. Mamy być odcięci od bodźców. Spójrz, jak masz oczy zamknięte i oddychasz, fakt, masz ileś tam myśli, które się tlą, biegną, galopują. Natomiast to, co się dzieje w praktyce z oddechem, z relaksacją, po około 3 miesiącach, u niektórych 2 tygodniach, u niektórych miesiącu, następuje takie, ja to nazywam takie pyknięcie, że mamy pustkę. Po praktyce, tak, to jest technika do wyciszania myśli. Techniki medytacyjne służą do tego. I naprawdę dużo nie trzeba. Żeby przygotować się do maratonu, od 0 do maratonu, to trzeba pół roku, to tak przy dobrych wiatrach. Żeby osiągnąć wyciszenie, 3 miesiące praktyki codziennej gwarantuję każdemu, że będzie. Tylko żeby się ludzie nie poddawali. Co jest ciekawe, dla mnie jest diagnostyczne, jak pacjenci do mnie wracają po jakimś czasie, a na przykład byli na kursach mindfulnessu. Mindfulness jest programem redukcji stresu 8-tygodniowego, którego bardzo polecam. Mindfulness jest nauką relaksacji, oddechu, skanowania ciała, wglądu też w siebie. Jak wracają do mnie, a byli na kursach, to wiem, że nie medytowali. Tracą wgląd, są bardziej nerwowi, nie radzą sobie. Zazwyczaj tak jest, niestety. Natomiast co do różnych technik medytacyjnych, to chciałabym przytoczyć kolejne badanie, dla mnie bardzo ciekawe. Badanie było robione lata temu w Stanach, w szkole, z dystrykt San Francisco. Szkoła jedna z najgorszych w tamtym rejonie. 90% rodziców dzieci, które chodziły do tej szkoły, to byli rodzice, którzy zarabiali najniższą krajową. Praktycznie każde dziecko znało kogoś, kto brał udział w strzelaninie albo kto już nie żył. Frekwencja bardzo słaba, na poziomie 40-50% w szkole. Większość dzieci nie dostawało się dalej do lepszych szkół. Dyrektor tej szkoły wprowadził program medytacyjny. To jest TM Meditation. Medytacja transcendentalna. Ona jest bardzo rozpropagowana w Stanach, na świecie. U nas też już zaczyna być. Program polegał na tym, że dzieci medytowały na pierwszej lekcji 10 minut z nauczycielem i na ostatniej lekcji 10 minut. Co się zadziało w ciągu kilku lat? Szkoła była jedną z najlepszych w dystrykcie. Frekwencja na poziomie 90%. Dzieci się uczyły na tyle dobrze, że dostawały stypendia i dostawały się do innych szkół. Teraz pytanie, dlaczego? Nasz mózg zmienia się pod wpływem medytacji. W głowie mamy coś takiego jak ciało migdałowe. Ciało migdałowe w przypadku stresu jest takim krzykaczem. Ono jest bardzo aktywne. Pod wpływem medytacji ono się wycisza, uspokaja. Co jest jeszcze ważne? Jak mamy stres, o czym nie powiedziałam, to mamy problemy z zaburzeniem koncentracja, uwaga, wszystkie procesy poznawcze i pamięć. To jest to, jak nieraz zdawaliśmy egzaminy, szliśmy na egzamin, biała ściana, nic nie pamiętamy. Hipokamp. Niektóre osoby mają problemy podczas silnego stresu z pamięcią po prostu. Co się dzieje znowu podczas medytacji? Hipokamp jest aktywny. Jeszcze, co jest ciekawe, nie zapominajmy o tym, że nasz mózg jest plastyczny. To znaczy, że ciągle mogą i tworzą się różne połączenia. Nie używamy, jak wiemy wszemi wobec, nie używamy tego mózgu w wystarczających procentach, jak moglibyśmy. Zawsze może być lepiej. Do tego droga prowadzi poprzez spokój naszego umysłu. To jest niezwykle ważne na co dzień, wszemi wobec i w każdym momencie. Mindfulness uczy życia też tu i teraz. Spójrzcie, jak często w naszych głowach żyjemy do tyłu, analizując naszą przeszłość, będąc w tych emocjach, co bym powiedział, co bym powiedziała, jak bym zrobił to, a gdyby tamto. W przyszłość, czyli co będzie, jak będzie, czy dam radę, czy nie dam radę, czy dojadę na spotkanie, nie dojadę, czy uda mi się zrobić to, czy tamto. A jak mało jesteśmy tu i teraz.
mało uważni na sobie, mało uważni na ludziach, mało jesteśmy w każdej chwili. I do tego was zachęcam, żebyśmy byli bardziej uważni. A odnośnie oczu chciałam przejść do wizualizacji. Wizualizacja to jest niesamowicie potężne narzędzie, tak jak oddech, który każdy z nas ma. I nie mówię tu o marzeniach. Marzenia są bardzo ważne i cudownie zapytajcie sami siebie, czy nadal marzycie. Jeżeli nie, to zachęcam do marzeń. Natomiast co do wizualizacji. Przypomnijcie sobie, nie wiem, każdy pewnie z nas gdzieś oglądał jakiś film sensacyjny bądź horror. Wiemy, że to fikcja, ale reagujemy, jakby to się działo. Przykładowo, oglądanie meczy. Do piwnicy. Idź do toalety. 5 metrów dalej. No dobrze, więc wiemy, że nasz mózg reaguje na fikcję tak, jakby nie była fikcją często. Okej, zatem, jeżeli tak reaguje i tutaj co za to odpowiada? Mamy coś takiego jak neurony lustrzane. Neurony lustrzane, ich działanie można też oprócz tutaj filmów pokazać podczas oglądania meczu. Ja sama bardzo lubię sport i kiedyś oglądałam też sporo meczów, różne widowiska. Byłam tak rozemocjonowana zawsze, kibicowałam czy drużynie, czy osobie, że po prostu czułam, jakbym tak była. Wszystko się we mnie kotłowało, działo, radość, smutek, cokolwiek. Dlaczego? Ponieważ neuron lustrzany działa. To jest tak, jak ja bym prawie to robiła. Okej, jak to ma się do wizualizacji? Otóż, jeżeli będziemy wizualizować sobie różne rzeczy, to nasz mózg na to zareaguje i zadziała. I to jest moja kolejna propozycja dla was, krótkiego ćwiczenia, takiego już przed końcem, odnośnie wizualizacji. Ćwiczenia, które możecie wykorzystać dla siebie samych, ale też dla bliskich. Bo ja sama bardzo lubię to ćwiczenie i lubię się nim dzielić. Znowu, zamknijcie oczy. Jak zamkniecie, to powiem wam, gdzie idziemy dalej. Jak zamkniecie oczy albo zamykacie, przywołajcie proszę dla was bezpieczne, cudowne dla was miejsce. Może ono być na łonie natury, góry, morze, las, polana. Może być to miejsce, do którego lubicie jeździć z dzieciństwa. Ważne, żeby w tym miejscu nie było innych ludzi. Jesteście tam tylko wy. Poczujcie się tam wygodnie. Połóżcie się, usiądźcie. Zróbcie to, co wam właśnie pomaga w poczuciu komfortu i wygody. Jeżeli potrzebujecie jakichś rekwizytów, mebli, proszę bardzo, miejcie je tam. To jest wasze miejsce. To jest miejsce, w którym będziecie wypoczywać, w którym już teraz możecie wypocząć. Poczujcie teraz, jak z każdym wdechem wdychacie spokój i rozluźnienie, a z każdym wydechem wydychacie całe napięcie z ciała. Być może jest tak, że macie jakiś taki rejon w swoim ciele, który się napina. Wyobraźcie sobie, że z tego rejonu ulatuje to napięcie w tym waszym bezpiecznym miejscu. I oddychajcie nosem. Niech będzie wam ciepło i komfortowo.
Zrzućcie tam wszelkie swoje troski, które mają ulecieć. Zadbajcie o rozluźnienie całego ciała. Weźcie proszę kilka głębokich oddechów nosem i wydechów nosem. I jak będziecie gotowi, otwórz oczy i wróć tu i teraz. Do wszystkich tych, którzy już powrócili, zachęcam Was do tego, abyście odwiedzali to miejsce codziennie. Po co? Bo przed snem dobrze jest do niego się udać. Dobrze jest rzucić tam swoje rzeczy, swoje bagaże. Poza tym jest to Wasze miejsce. Dlaczego ma być bez ludzi? Bo to jest Wasze miejsce. I czasami potrzebujemy być sami w naszych głowach, w komforcie, nawet jeżeli nie mamy go na co dzień. I zostawić tam parę rzeczy, wyobrazić sobie, że się rozluźniamy i gwarantuję Wam, że po takiej praktyce codziennej Wasze ciało, Wasze umysły będą się rozluźniać. Zachęcam Was wszystkich do pracy własnej i do szerzenia tego dalej. I dziękuję Wam za wysłuchanie na koniec dnia. Dziękuję bardzo.